Śmiech pojawił się wcześnie, jeszcze przed 7 rano, na korytarzu szpitala klinicznego przy Banacha w Warszawie. Nie był głośny, raczej krótki, urwany, podszyty przekonaniem, że wszystko już zostało ocenione. Doktor Anna Kowalczyk weszła bocznym wejściem, niosąc teczkę i kubek gorzkiej kawy. Nie wyróżniała się wzrostem ani sposobem chodzenia. Jej sylwetka była prosta, opanowana, niemal wojskowa. Wyróżniały ją włosy, lewa strona długie, ciemne, starannie spięte. Prawa ogolona do skóry, bez przejścia. Przy dyżurce chirurgicznej rozmowy urwały się jednocześnie. 2 rezydentów wymieniło spojrzenia. To ta nowa z delegacji, szepnął ktoś, nie kryjąc ironii. Ordynator oddziału, dr Marek Domański, spojrzał na dokumenty, potem na jej głowę. Nietypowy wybór, powiedział neutralnym tonem, który miał uchodzić za profesjonalny. Praktyczny, odpowiedziała spokojnie Anna, i tyle wystarczyło. Przez kolejne godziny słyszała półsłówka, sugestie, domysły. Żarty wypowiadane cicho, lecz wyraźnie. Nie reagowała. Tego nauczyła się dawno temu, daleko od sal wykładowych i sal konferencyjnych. Pierwszy zabieg był rutynowy, niespodziewane wzrosty, stara blizna, chwila napięcia. Może wezwać ordynatora, zaproponowała młoda lekarka asystująca. Nie trzeba, powiedziała Anna, wejdziemy bocznie, oszczędzimy czas i tkanki. Zapadła cisza, potem ruchy, precyzyjne, oszczędne, bez zbędnych gestów. Po 20 minutach było po wszystkim. Gdzie się pani tego nauczyła? Zapytał ktoś cicho. W pracy, odpowiedziała. To była prawda, choć nie cała. Po południu wezwał ją Domański, zwrócił uwagę na lukę w życiorysie. 2 lata. Byłam poza systemem, powiedziała. Nie dodała nic więcej. Wieczorem wychodząc zobaczyła swoje odbicie w szklanej fasadzie szpitala. Włosy, kontrast, powód śmiechu. Nikt nie widział cienkiej, bladej blizny pod ogoloną skórą. Nikt nie wiedział, że jutro pojawi się ktoś, kto zmieni ciszę w coś znacznie cięższego. Następnego dnia Anna była w szpitalu przed wszystkimi. To był jej rytuał. Przychodzić wcześnie, sprawdzać listy pacjentów, układać plan operacyjny bez zbędnych słów. Jednak tego ranka coś wisiało w powietrzu. Ciche szepty wśród pielęgniarek, nieśmiałe spojrzenia. Drzwi sali zabiegowej uchylone bardziej niż zwykle. W jednej z przerw, między wizytami do izby przyjęć, dotarł sygnał. Wypadek motocyklowy, mężczyzna po 30, poważne obrażenia, podejrzenie krwotoku wewnętrznego. Karetka przyjeżdża za 5 minut. Sala urazowa wypełniła się znajomymi twarzami. Doktor Ritter z ratownictwa, doktor Grant z chirurgii ogólnej, kilka młodych pielęgniarek. Anna stała z boku, obserwowała. Wózek z pacjentem wtoczył się gwałtownie, krew, urwany kontakt, szybki puls, spadające ciśnienie. Natychmiast na tomograf, zarządził Ritter. To zajmie za długo, powiedziała spokojnie Anna. Krwiak w okolicy lędźwiowej sugeruje krwotok zaotrzewnowy. Cewnik Basseta, szybka interwencja. Ja tu prowadzę oddział ratunkowy, odparł chłodno Ritter. Pani jest tylko czasowym wsparciem. Cisza. Anna nie odpowiedziała. 20 minut później na bloku operacyjnym Ritter otworzył powłoki brzuszne i zamarł. Krwiak był tam, gdzie wskazała Anna. Głęboki, trudny do lokalizacji, bez wcześniejszego doświadczenia. Na krawędzi sali operacyjnej stał ordynator Domański. Do mikrofonu powiedział tylko: doktor Kowalczyk miała rację. Proszę słuchać uważniej następnym razem, doktor Ritter. Pacjent został ustabilizowany. Operacja zakończyła się sukcesem. W szatni Ritter podszedł do Anny. Chciała mnie pani upokorzyć? Chciałam uratować pacjenta, odpowiedziała. Myśli pani, że jak była w wojsku, to wie wszystko lepiej? Spojrzała mu w oczy. Nigdy nie twierdziłam, że wiem lepiej, ale byłam przygotowana i wyszła, zostawiając go samego. Po raz pierwszy od dawna poczuła ciężar nie tylko dnia, ale decyzji, by wrócić. Wrócić do ludzi, którzy nie znali historii ukrytej pod blizną.
Wrócić do miejsca, które nie pytało, ale oceniało. Nie wiedziała jeszcze, że tego wieczoru wydarzy się coś, co przełamie mur milczenia. Była już późna godzina, gdy wezwano Annę na portiernię. Myślała, że to rutynowe, dokument, pacjent, może skarga, ale to, co zobaczyła, zatrzymało ją w miejscu. Mężczyzna na wózku inwalidzkim, około 40, ogolona głowa, brak lewej nogi. Koszulka z napisem Stowarzyszenie Weteranów. Spojrzał na nią. Przez dłuższą chwilę nie potrafił wydobyć słowa. Pani doktor Kowalczyk, to naprawdę pani? Anna pobladła. Sierżant Berger, wyszeptała. Skinął głową, a potem zaczął płakać. W portierni zapanowała cisza. Telefony przestały dzwonić, klawiatury ucichły. Wszyscy patrzyli. Szukałem pani wszędzie, od tamtego dnia, po eksplozji. Nikt nie chciał mi powiedzieć, czy pani przeżyła. Anna nie mogła mówić. Obrazy sprzed lat wdarły się do jej świadomości. 2 z nas nie dało rady, ale 12 osób wyciągnięto spod gruzów. Wtedy zrozumiałem, że oni zostali. Mogli uciec. Ale zostali. Personel stanął w tle. Ordynator Domański wyszedł ze swojego gabinetu. Rezydenci gromadzili się z rosnącym napięciem. Proszę, nie tutaj, wyszeptała Anna. Ale Berger nie ustępował. Muszę to powiedzieć. Pani uratowała nasze życie. Uratowała pani moją rodzinę. Sięgnął do kieszeni i wyjął zdjęcie. Mała dziewczynka, uśmiechnięta. Ma na imię Hania. Kolana Anny ugięły się lekko, łzy napłynęły do oczu, ale nie pozwoliła im spłynąć. Doktor Grant podeszła cicho. Nie wiedzieliśmy. My się śmialiśmy. Śmiali się z czegoś, co noszę codziennie, powiedziała twardo Anna. Tylko widzieliśmy, że coś jest inne, mruknął Ritter. Ale nigdy nie zapytaliśmy dlaczego. Domański odchrząknął. Może nadszedł czas, byśmy przemyśleli, co naprawdę znaczy szacunek wobec kolegów. Berger zbliżył się jeszcze. Dla nas była pani czymś więcej niż lekarzem. Była pani nadzieją. Anna milczała, ale w środku coś się poruszyło. Po raz pierwszy od lat poczuła pęknięcie skorupy, przez które przebił się promień światła. Kiedy Berger odjechał, Anna spojrzała na swój zespół. Nie chcę współczucia, tylko szacunku. I może, żebyście nie śmiali się, zanim zrozumiecie z czego. Następnego ranka atmosfera w szpitalu była inna, jakby cięższa. Nikt nie komentował fryzury Anny. Nie było uśmiechów, szeptów, spojrzeń z nad papierów, tylko napięcie i cisza. Doktor Domański zatrzymał ją na korytarzu. Ma pani chwilę? Zapytał. W jego gabinecie czekały wydruki, zapytania od mediów, skan artykułu, kilka e-maili. Ktoś z personelu nagrał scenę z Bergerem. Film trafił do internetu. Zyskał 1000 wyświetleń w kilka godzin. Nazwano panią lekarką z blizną, powiedział Domański. Anna westchnęła. Liczyłam, że to zostanie wewnętrzne. Niektóre historie potrzebują światła, żeby zacząć się goić, odpowiedział cicho. Po południu Grant przyszła do pokoju socjalnego z wydrukiem, zdjęciem Anny z Bergerem i jego córką. Pod spodem tytuł Śmiali się z jej fryzury, aż odkryli, co skrywała. Byliśmy niesprawiedliwi, powiedziała. Chcę przeprosić. Anna spojrzała spokojnie. Przyjmuję, ale nie chciałam być w centrum uwagi. Chciałam tylko pracować. I dlatego jesteś najlepsza, Grant odpowiedziała szeptem. Tego samego dnia zadzwonił dyrektor szpitala. Poprosił Annę na spotkanie. W gabinecie czekał już przedstawiciel Związku Weteranów. Pani historia poruszyła wiele osób, zaczął. Chcielibyśmy uruchomić inicjatywę wspierającą medyków powracających z misji. Anna uniosła brwi. Nie jestem ambasadorką, jestem lekarką. I właśnie dlatego, bo nikt lepiej nie pokaże, że blizny to nie słabość, tylko doświadczenie. Nie odpowiedziała od razu. W środku znowu odezwał się znajomy głos. Głos tego, co zostawiła za sobą. Ale i nowy głos, odpowiedzialności. Wieczorem w pustej szatni wyjęła z szafki stare zdjęcie. Jej zespół z Syrii, dr Wilms, który nie przeżył wybuchu. Ratownik James, wiecznie ironiczny. Oboje nie wrócili. Chciałam was ocalić,
wyszeptała. Próbowałam. Tym razem nie powstrzymała łez. Kiedy się odwróciła, zobaczyła Grant, Rittera i Forstera. Usiadali po cichu naprzeciw niej. Nie chcesz być sama? Zapytała Grant. Już nie, odpowiedziała Anna. I wiedziała, że to może być początek nowej opowieści, takiej, w której nie będzie musiała się już ukrywać. Kolejne dni przyniosły zmianę, której nie dało się nie zauważyć. Kiedy Anna wchodziła do sali, nikt już nie przerywał rozmów. Zamiast tego były krótkie, pełne szacunku spojrzenia. Nie traktowano jej już jak delegowanej znikąd, ale jak kogoś, kto coś przyniósł, więcej niż doświadczenie. Pewnego ranka otrzymała zaproszenie na wewnętrzne szkolenie. Temat: trauma w medycynie, jak radzić sobie z niewidzialnymi bliznami. Inicjatywa dr Domańskiego. Anna nie prosiła o to, ale rozumiała gest. W stołówce usiadł obok niej dr Ritter. Bez ironii, bez maski. Chciałem o coś zapytać, powiedział cicho. Tamten dzień, w namiocie, po wybuchu. Czemu zostałaś? Przecież wszystko mogło się zawalić jeszcze raz. Odłożyła widelec. Jej odpowiedź była spokojna, bo byłam jedyną lekarką i bo wiedziałam, że pod gruzami ktoś jeszcze oddycha. Gdybym wyszła, nie mogłabym z tym żyć. Ritter skinął powoli głową. Nie wiem, czy bym potrafił. Może byś potrafił, Tanai, odparła. Tego nie wie się wcześniej. Tego samego dnia czekała ich trudna operacja. Pacjent z niestabilnymi parametrami, wewnętrznym krwawieniem, złamaniem miednicy. Anna prowadziła. Grant asystowała. Spadek ciśnienia, zawołała Grant nagle. Anna zareagowała natychmiast. Taratej. Adrenalina, zlokalizować źródło, przygotować się do torakotomii. Jej głos pozostał spokojny. Ruchy były szybkie, precyzyjne. W zespole panował porządek. Grant wykonywała każde polecenie bez zawahania. Kiedy pacjent został ustabilizowany i zszyty, Grant odezwała się cicho. Uratowałaś mu życie, bez paniki. Anna skinęła głową. Wiedziała jednak, że to nie tylko ona. To były lata praktyki, ale i ból, który uczynił ją czujną. Wieczorem znalazła w swojej szafce małą kartkę. Nie wiesz, jak bardzo poruszyła mnie twoja historia. Dziękuję, że zostałaś. W każdym sensie. M. Poznała charakter pisma. Dr Forster. I wtedy zjawił się Domański. Rozmawiałem z dyrekcją. Nie chcemy cię tylko na 3 tygodnie. Anna uniosła brwi. Na stałe. Chirurgia urazowa. Kierownictwo. Znasz moją przeszłość. Właśnie dlatego, bo wiesz, co to znaczy działać, gdy liczą się sekundy. Patrzyła przez okno na swoje odbicie. Blizna, włosy i coś jeszcze. Może już czas zostać. Tego wieczoru Anna siedziała długo przy kuchennym stole. Przed nią leżała teczka z ofertą objęcia stanowiska kierowniczki chirurgii urazowej. Umowa gotowa do podpisu, a jednak jej dłoń wciąż się wahała. Część niej pragnęła tego: stabilizacji zespołu, odpowiedzialności, miejsca. Nie być już tylko kimś tymczasowym, wreszcie zapuścić korzenie. Ale była też inna część, ta cicha, niepewna, nadal pełna nieufności wobec innych i wobec siebie. Wibracja telefonu. Wiadomość od sierżanta Bergera. Dok, planujemy małe spotkanie. Ci, których pani uratowała. Wyślę szczegóły. Byłoby dla nas zaszczytem, gdyby pani przyszła. Wpatrywała się w ekran. Nie odpisała. Poszła do łazienki, zapaliła światło. Spojrzała w lustro. Twarz, linia włosów, cienka blizna, wszystko to, co przez lata było tylko ciężarem, teraz zdawało się częścią całości. Powoli przesunęła palcami po skórze. Po raz pierwszy nie z niechęcią, lecz z czułością. Jakby dotykała blizny kogoś, kogo zna i szanuje. Następnego ranka przyszła wcześniej niż zwykle. Zanim rozpoczął się jej oficjalny dyżur, zebrała cały zespół z SOR-u. Wczoraj dostałam propozycję objęcia kierownictwa oddziału. Zaczęła spokojnie. Długo się zastanawiałam i zdecydowałam. Przyjmuję. Zapanowała cisza.
Nikt nie bił brawa, ale ich spojrzenia mówiły więcej. Pierwszy podszedł dr Grant. Wreszcie nauczymy się, co naprawdę znaczy ratować życie. Domański pojawił się tuż za nim. Dobra decyzja. Dla ciebie i dla nas wszystkich. W kolejnych tygodniach szpital zaczął się zmieniać. Anna wprowadziła nowe szkolenia, symulacje działania w warunkach kryzysowych, decyzje pod presją czasu, wsparcie psychologiczne po ciężkich dyżurach. Nazwali to Wyższym modułem rzeczywistości, ale wewnętrznie zespół mówił inaczej. Metoda z piwnicy. Wreszcie nadszedł dzień spotkania. Skromny ośrodek na obrzeżach miasta, bez protokołu, bez mundurów. 12 mężczyzn. Każdy inny. Każdy nosił w sobie coś, co zaczęło się tego samego dnia pod gruzami namiotu medycznego w Syrii. Gdy Anna weszła do sali, zapanowała cisza. Wszyscy wstali. Berger wręczył jej prostą, drewnianą szkatułkę. W środku znajdowała się grawerowana tabliczka. Dla Dor Anny Kowalczyk, za odwagę pod ostrzałem, za człowieczeństwo w piekle, za wszystko, co przyszło potem. Nie potrzebowała słów. Ich spojrzenia powiedziały wszystko. Wieczorem po powrocie ze spotkania Anna postawiła tabliczkę obok starego zdjęcia swojego zespołu. Obok niej położyła podpisaną umowę. To było zakończenie i początek. Kolejne tygodnie mijały szybciej niż się spodziewała. Oddział urazowy rozkwitał. Wprowadzono nowe procedury, a stare poddano refleksji. Nie pytano już, co mówi teoria, tylko co działa w praktyce. Anna prowadziła zespół pewnie, wymagająco, ale sprawiedliwie. Młodsi lekarze zaczęli częściej przychodzić, nie tylko porady medyczne. Jak się podnosić po porażkach? Co zrobić, gdy noc nie daje spać? Czy można nadal leczyć innych, gdy samemu się krwawi w środku? Rozmowy były coraz bardziej szczere, coraz bardziej ludzkie. Pewnego dnia na oddział trafił nowy rezydent, dr Julian Hartwig. Młody, około 30, blady, cichy, doskonały w dokumentacji, ale zamknięty, drażliwy na hałas. Po ciężkiej nocnej zmianie siedział sam w pokoju socjalnym. Anna weszła bez słowa, usiadła obok. Afganistan? Zapytała cicho. Uniósł głowę, patrzył długo, po czym skinął powoli. Pani też? Zapytał w końcu. Anna odchyliła włosy z prawej strony, pokazała bliznę. Hartwig wciągnął powietrze. Myślałem, że muszę to ukrywać, żeby nikt nie pytał. Ukrywanie nie chroni, izoluje, odpowiedziała, a czasem odbiera nam szansę na pomoc. Ja nie chcę pomocy, ja chcę tylko działać. Ale to nie wystarczy. Musimy żyć, nie tylko przetrwać. Następnego dnia Anna wręczyła mu ulotkę. Weterani w medycynie, grupa wsparcia, bez diagnoz, bez ocen, wspólne doświadczenie. To nie terapia, powiedziała, tylko miejsce, gdzie nie musisz tłumaczyć, dlaczego budzisz się z krzykiem. Hartwig nie odpowiedział, ale tego samego wieczoru pojawił się znów w pokoju socjalnym. Tym razem nie był sam. Dołączyło 2 innych, jeden z protezą, drugi z dawnym znakiem sił specjalnych na szyi. Anna patrzyła na nich z ukrycia. Wiedziała, coś się zaczyna. Na koniec tygodnia, podczas obchodów, podeszła do niej młoda pielęgniarka. Chciałam tylko podziękować, powiedziała nieśmiało, że pokazała pani, że po wojnie można nadal być lekarzem. Anna uśmiechnęła się, pierwszy raz nie z obowiązku, lecz z przekonania. A potem wyszła w zimne warszawskie powietrze i odetchnęła głęboko. Przeszłość była nadal obecna, ale już nie była w niej sama. 3 dni później szare poniedziałkowe przedpołudnie. Na skrzynce mailowej Anny czekała nietypowa wiadomość. Nadawca pułkownik Petra Sandoval, amerykańska armia rezerwowa. Temat: zaproszenie do udziału w programie przejściowym dla medyków wojskowych. Pani historia poruszyła wiele osób. Chcielibyśmy zaprosić panią jako doradczynię do nowego programu wsparcia lekarzy przechodzących z wojska do cywila. Anna długo wpatrywała się w ekran. Myślała, że ten rozdział już zamknięty. Tego samego popołudnia prowadziła szkolenie dla młodych lekarzy. Temat: decyzje medyczne w warunkach ekstremalnych.
rutynowe slajdy, procedury, studium przypadku. I nagle pytanie do Hartwiga, a co wtedy, gdy trzeba zdecydować, kogo da się jeszcze uratować, a kogo już nie? Sala zamilkła. Wszyscy spojrzeli na Annę. Powoli podeszła do tablicy, odgarnęła włosy, odsłaniając bliznę. Po raz pierwszy w kontekście szkoleniowym powiedziała: wyciągnęłam spod gruzów 12, 2 nie przeżyło. Ta blizna mnie nie boli. Boli to, że nie zdołałam ich uratować. Milczenie, nie ze wstrząsu, z szacunku. Ale nauczyłam się, że poczucie winy nie musi znaczyć porażki, a ci, którzy leczą, też mają prawo do ran. Po szkoleniu podszedł do niej dr Forster. Musimy robić więcej takich zajęć, nie tylko tutaj, wszędzie. Wieczorem Anna oddzwoniła do pułkownik Sandoval. Jestem zainteresowana, ale pod jednym warunkiem. Wiedza i doświadczenie mają trafić też do cywilnych szpitali. Zgoda, odparła. No to pani ustala zasady. W kolejnych tygodniach, wspólnie z Domańskim i grupą weteranów, Anna stworzyła nowy moduł. Przetrwać traumę i nadal leczyć. W szpitalu powstała także grupa inicjatywna, lekarze, pielęgniarki, personel techniczny, wszyscy z wojskową przeszłością lub wspierający ideę otwartości. Nazwali to sieć kompetencji piwnicznej. Jeden z rezydentów zaprojektował symbol, krąg z widoczną, nierówną linią, blizną. Otwarta, ale zintegrowana. Nie słabość, tylko część całości. Domański, pokazując jej logo, powiedział: to może być początek czegoś większego. To nie moje nazwisko ma być ważne, odparła, tylko odwaga, by się otworzyć. Więc dajmy tej otwartości dom, powiedział spokojnie. Tego wieczoru Anna siedziała sama w gabinecie. Otworzyła szufladę z tabliczką od weteranów i obok niej położyła wydrukowany artykuł. Lekarka z blizną, która zmieniła polską medycynę. Odłożyła go na bok. Tytuł nie był ważny. Ważne było to, że przetrwanie nie poszło na marne. Minęło kilka tygodni. W szpitalu przygotowywano skromną uroczystość. Bez mediów, bez fleszy, tylko zespół i kilku wyjątkowych gości. Anna dowiedziała się o niej dopiero rano. Sala konferencyjna, dekoracje proste, małe podium, trochę ciasta i kawa. Anna spodziewała się zwykłego dziękujemy, ale kiedy weszła, zamarła. W pierwszym rzędzie siedzieli oni, mężczyźni, których wyciągnęła spod gruzów, jeden na wózku, 2 z widocznymi protezami. Inni, na pierwszy rzut oka zdrowi, lecz z oczami, które widziały za dużo. Po środku sierżant Berger. Wszyscy wstali. Pani kapitan, powiedział, mamy coś dla pani. Wręczył jej dużą, ręcznie wykonaną tablicę z grawerem. Za wyjątkową odwagę, doskonałość medyczną i niezłomną ludzką postawę. Twoje ręce ratowały życie, twój przykład ratuje jeszcze więcej. Anna nie mogła oddychać, nie przez tekst, przez spojrzenia. Przez to, że ktoś pamiętał. Z tyłu sali dr Forster otarł oczy. Hartwig podszedł z małą teczką. Wspólnie z administracją opracowaliśmy nową wewnętrzną politykę, powiedział. Wsparcie dla pracowników medycznych z doświadczeniem wojskowym. Edukacja, bezpieczeństwo, kultura otwartości. Nazwaliśmy to protokołem piwniczym, dodał cicho Grant. To niepotrzebne, szepnęła Anna. Jest konieczne, odpowiedziała stanowczo. Pokazałaś nam, jak prowadzić z siłą i wrażliwością. Domański stanął obok niej. Ten oddział był jednym z wielu, teraz jest wzorem. Dzięki tobie zrobiono wspólne zdjęcie. Anna pośród zespołu, weteranów, kolegów, którzy kiedyś śmiali się, później szanowali, a teraz podziwiali. Wieczorem siedziała w gabinecie, przesuwając palcem po grawerze. Wróciły wspomnienia, gruz, krew, głos pacjenta. Proszę nie odchodzić. Wtedy została, bo nie mogła inaczej. Dziś wiedziała, że to zostanie ma sens. Telefon zabrzęczał. Nowa wiadomość. Pani kapitan, jestem studentem medycyny i weteranem z Afganistanu. Przeczytałem pani historię. Dodała mi odwagi. Czy możemy się kiedyś spotkać? Odpisała natychmiast. Oczywiście, nie jesteś sam.
Czekam na rozmowę. Odłożyła telefon, oparła się na krześle i po raz pierwszy od lat uśmiechnęła się spokojnie. Była na swoim miejscu. Wreszcie nadeszła wiosna, a wraz z nią nowa grupa rezydentów. Wśród nich młoda kobieta około 25 lat, o surowym spojrzeniu i wyciszonym sposobie bycia. Nazywała się Lara Nieman. Anna dostrzegła ją od razu, nie dlatego, że się wyróżniała, właśnie dlatego, że nie. Milcząca, skupiona, skuteczna, ale wyraźnie oddzielona od reszty. Po tygodniu Anna poprosiła ją do gabinetu. Była pani medykiem na misji? Zapytała cicho. Lara drgnęła, skinęła głową. Mali, Irak, teraz tu, bo chciałam żyć. Odpowiedź szybka, zbyt szybka. Znam to uczucie, powiedziała Anna. Funkcjonować to nie to samo, co żyć. Po chwili milczenia Lara wyszeptała. Myślałam, że tu będzie bezpiecznie, ale każdej nocy widzę rzeczy, których nie chcę już pamiętać. To znaczy, że jesteś we właściwym miejscu, powiedziała Anna, bo tu nie tylko ratujemy innych, tu uczymy się patrzeć na własne rany, bez wstydu. Wyjęła małą kartkę. Czwartek, spotkanie grupy wsparcia, bez zobowiązań. Tylko ludzie, którzy rozumieją, zanim cokolwiek powiesz. Lara wzięła kartkę, nie powiedziała nic, ale trzymała ją mocniej niż trzeba było. W czwartek Anna przyszła wcześniej. Usiadła w cichym pokoju seminaryjnym. Po chwili drzwi uchyliły się. Weszła Lara. Usiadła w kącie. Nie odezwała się ani słowem. Ale kiedy były ratownik opowiedział, jak nadal szuka schronienia, gdy słyszy alarm w szpitalu, coś w twarzy Lary drgnęło. Usta zadrżały, głowa się uniosła. Po spotkaniu podeszła do Anny. Myślałam, że moje blizny są problemem. A może pani też jest moją motywacją? Są i tym, odpowiedziała Anna. I to jest całkowicie w porządku. Kilka dni później szpital podpisał umowę z siecią wspierającą medyków weteranów. Protokół piwniczny stał się wzorem dla ogólnopolskiego projektu pilotażowego. W krótkim wywiadzie wewnętrznym Anna została zapytana: co powiedziałaby pani młodemu lekarzowi, który uważa, że przez swoją przeszłość nie nadaje się do tej pracy? Że to właśnie dlatego się nadaje, odparła bez wahania, bo zna wartość życia, bo zna ból i współczucie, bo mimo wszystkiego zdecydował się pomagać. Tego dnia Lara zostawiła jej kartkę na biurku. Dziękuję, że jesteś. Niedoskonała, ale prawdziwa. Anna schowała ją do kieszeni, tuż przy sercu, bo wiedziała, każda blizna jest częścią większego leczenia i że właśnie teraz, wreszcie, zaczęli rozumieć, co to znaczy prawdziwa siła. Zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten film.